Kolejna technika, tym razem Amerykana. Pokażę Wam teraz, jak doprowadzić do końca technikę, którą pokazywałem Wam wcześniej, czyli my zostaliśmy w stójce, nasz przeciwnik został obalony. Weź kurczak się rozpłaszcz. I wiadomo, nie możemy, będąc funkcjonariuszem, ogólnie nawet nie będąc funkcjonariuszem, osobie leżącej, mimo że jest agresywna, podejść i kopać, czy tam zrobić dosiad i kończyć ground and pound, czyli uderzać ciosów na twarz, nie? Dużo lepiej jest skończyć tą interwencję w taki sposób, że będziemy oczywiście mogli ją doprowadzić do końca poprzez kajdankowanie i tak dalej. Ale jak do tego doprowadzić? Mamy go na dole. Można wskoczyć do pozycji, żeby być na górze i tak, wybieramy jedną z jego rąk, tak? Czy będzie to prawa, czy lewa, wasza wola. Z uwagi na kamerę wybiorę tą rękę, tak? Wybieramy rękę i najważniejsze, dwa teraz ruchy. Jedna ręka w górę, druga ręka tutaj od dołu. Zapinamy klucz i najważniejsze. Tutaj on musi wiedzieć, że ma presję, tak? Nie możemy mu zostawić tutaj miejsca, żeby sobie swobodnie oddychał, miał ruchy i tak dalej, tak? Tu mamy ciężko, cały środek ciężkości praktycznie na jego klatkę, każdy jego oddech będzie teraz coraz płytszy. No i dzięki temu również nasza technika będzie skuteczniejsza. Ściągamy rękę bliżej, tak żeby klucz i dźwignia były ciaśniejsze. Możemy nawet sobie zmienić nogi, tak żeby cały środek ciężkości poszedł jeszcze wyżej i skręcamy nasz łokieć i przedramię w górę, dłoń w dół, tak? I aż do odklepania. Dodatkowo taki bonusik, można chwycić się chwytem zamkniętym za dłoń i za dłoń przeciwnika i dokręcać jeszcze, wtedy dźwignia będzie jeszcze ciaśniejsza, czyli dokręcamy nadgarstki i skręcamy. I Amerykana z pozycji bocznej, mając przeciwnika w parterze, zrobimy sobie tym razem na nodze. Spójrzcie, jak to zrobić. Jest nasz przeciwnik, możemy bardzo szybko zejść do pozycji bocznej, tak? Czyli wchodzimy, nawet można przejść do kasa ketamy, będzie wtedy jeszcze lepiej. Nasza noga wchodzi pod jego rękę. Im wejdzie dalej, tu, do barku, tym dźwignia będzie ciaśniejsza, tak? I teraz tak jak w poprzedniej technice, jego dłoń doginamy i zaplatamy o swój piszczel, tak? Bardzo niewygodna technika. Nie chcę tutaj zrobić krzywdy koledze, zrobię troszeczkę płyciej, ale ma to tak wyglądać w przypadku, gdyby był rozciągnięty i nie odklepywał. Można, mając oczywiście jego rękę pod spodem, dociągać biodrami, by stworzyć jeszcze większy kąt. Kolejna technika, można ją też zaliczyć do pozycji, chodzi o krucyfiks. Spójrzcie teraz na mojego kolegę. On będzie leżał na plecach, ja przejdę sobie do kasa ketamy i będę pracował nad tym, żeby dojść do krucyfiksa, tak? Mamy gościa, wchodzę w kasa ketamy, tak? On rzucił mi rękę, nieważne czy ją wrzuci, czy jej nie wrzuci, nie ma z tym większego problemu. Na pewno ja będę starał się tak kontrolować od razu jego jedną rękę i drugą rękę. Wchodzę tutaj, skręcam się, tak, żeby w pełnej kontroli miał już jedną rękę. Tutaj cały czas mogę go patrzeć, zmiękczać i atakować, tak? Ciosy jak najwyżej i spadające. Łokcie, cały ciężar ciała mogę przenieść na jego klatkę piersiową, żeby znów miał ciężko z oddychaniem, żeby każdy jego oddech mówił mu o tym, że on za chwilę się wypali i to będzie dla niego koniec, tak? Kolejne łokcie spadają. Gdy wiem, że już jest dosyć mocno zmiękczony, wchodzę sobie na rękę, idę w górę. Tutaj Amerykana, także dwie ręce wykluczone, przechwytuję. Jedna ręka wykluczona, druga ręka wykluczona, odkryta głowa i teraz praktycznie mogę zrobić z nim wszystko, co będę chciał, nie? Tyle. Ezechiel, myślę, nieskomplikowana technika, bardzo dobra na początek. We wcześniejszych technikach pokazywaliśmy Wam, jak sprowadzić naszego oponenta do parteru. Oczywiście zobaczcie teraz, jak go dogonić, jak przeprowadzić odpowiednią technikę. Mamy go już na podłodze, więc pierwsze nasze zadanie, jak najszybciej doskoczyć do niego, żeby od samego początku stworzyć mu dyskomfort i przejąć inicjatywę, tak? Żeby się nie przetoczył, żebyśmy my za chwilę nie znaleźli na dole, tak? Doskakujemy od razu, cały ciężar ciała na niego, niziutko. Tak, on tutaj nawet gdyby próbował się przetaczać i tak dalej, odpowiednio rozkładamy ciężar ciała, nie da rady. Nasza jedna ręka wsuwa się pod jego szyją, chyc, najdalej jak tylko się da. Po co? Po to, żeby zapiąć się o przedramię, gdy druga ręka wciśnie się w jego szyję. Tutaj dopinamy i pięść będzie sukcesywnie wciskana, dokładając siły, będzie zabierała jego tlen,
no oraz marnowała jego energię, więc nawet jeśli będzie tutaj chciał nas atakować, skutecznie się schowamy, głowa tu, rozkładając ciężar ciała, no nie przepchnie nas. Spróbuj, Kupczak. Dobra. No, także każdy tak naprawdę jego ruch będzie początkiem jego końca, odbierając mu tlen. Tyle. I teraz zrobimy sobie taktarowa. Technika tym razem na nogach. Dokładnie dźwignia będzie na tym stawie, to znaczy na kostce. Będziemy ją robić w takim przypadku, jeśli nasz oponent znajdzie się na ziemi, wiadomo, że nie będzie wykonywał naszych poleceń, a jego nogi będą bliżej niż ręce. Więc wykorzystamy to i pójdziemy do nóg, robiąc technikę. Nasi koledzy będą mogli w tym czasie kajdankować i tak dalej, tak? Więc spójrzcie. Mamy gościa. Nieważne, czy ja będę stał, czy będę klękał, czy kucał. Najważniejsze, żebym poszedł bezpośrednio do nogi, tak? Mam nogę, wchodzę. I uwaga. Czy ja jestem dalej, czy bliżej, nie ma problemu. Dociągnę go sobie, odsunę. Moja siła, ja tutaj rządzę, tak? Druga noga. Odciąga nogę za kolano. I teraz bardzo ważna rzecz. Wchodzę tak, żeby jego staw znalazł się pod moją pachą. A moja ręka okrąża łydkę, wchodzi na ścięgna Achillesa i tutaj ją dopinam klamrą zapaśniczą, tak? Jestem tutaj. Uwaga, zanim będę robił dźwignię, ktoś, kto będzie ogarniał, zacznie się skręcać. Weź, Kupczak, się kręć. Idę razem z nim wtedy, tak? Ja nie mogę puścić tej dźwigni. To jest cały czas. Wróćmy. Ale cała dźwignia. Nasze barki idą w dół, nasze ręce idą w górę, tak żeby jego stopa znalazła się w linii prostej do piszczela, albo nawet dalej, jeśli jest tak mobilny. Zaczynamy. Jak coś to klep? Tak. No i tyle. Myślę, że taka dawka bólu sprawi, że nadgorliwy pan nabierze troszeczkę respektu i zacznie wykonywać polecenia. Z rzeczy, jeśli chodzi o taktarowa. Bardzo łatwo z niego wyjść. Pierwszy odruch. Ludzie po prostu cofają nogę, próbują zabrać i to nie działa, tak? Blokuje się o kostkę, tutaj cały czas jest dźwignia. Trzeba zrobić w drugą stronę, wepchnąć ją dalej. I zobaczcie, tutaj już dźwigni nie ma. Ja mam całą moją dźwignię, można powiedzieć, na jego piszczelu, gdzie nie ma zgięcia w stawie, tak? To nie zadziała. No i wtedy przechodzimy do kolejnej techniki. Od razu wam mówię kontrtechnikę, tak? Cofamy się, wyrzucamy naszą nogę, wchodząc na kolano. Druga noga dociska, tworząc dźwignię prostą na kolano. No też bardzo nieprzyjemna technika, bardzo łatwo może dojść do złamania. Oczywiście dawkujemy ból, obserwujemy naszego partnera, czy tam przeciwnika. Tak. No i czekamy oczywiście na naszych kolegów. Dobra, może zdarzyć się też tak, że traficie na osobę, która jest sportowcem, coś trenuje. Wtedy, jeśli nie trenujecie, oczywiście jesteście na przegranej pozycji, więc warto zapoznać się z pewnymi technikami. Pamiętajcie, że nie musicie być w czymś ekspertem, tak? Ale jeśli jesteście funkcjonariuszem, fajnie by było znać jakieś podstawy, tak? Strzelania, poruszania się z bronią, technik interwencji, czy jakichś technik ze sportów walki. Więc przejdźmy do techniki. W ferworze walki, będąc z kimś, kto zna na przykład brazylijskie jiu-jitsu czy zapasy, w parterze średni temat. Jeśli trochę ogarniamy, możemy iść techniką w kontrtechnikę i tak się przeplatać aż do momentu, kiedy, kolokwialnie mówiąc, coś odklepie czy tam wygra, tak? Oczywiście jako funkcjonariusz mamy tą przewagę, że zazwyczaj jest nas więcej, ale jeśli mamy kilka osób do obrobienia, będziemy musieli wejść w ferwor walki. Pokażę wam przykładową dźwignię na stopę. W takiej sytuacji, gdy jesteśmy z naszym oponentem w pozycji północ-południe, ale takim zewnętrznym, tak? Połóż się, Kupczak. Czyli tak. Jesteśmy w takiej pozycji, gdzieś wylądowaliśmy na jego nogach. Po prostu nie mamy czasu na to, żeby się skręcać i iść do rąk, bo będzie kończyło się to przetoczeniem, sweepem jakimś ewentualnie. A mamy przed sobą stopy, na których też świetnie można skontrować, tak? Mamy stopę, chwytamy. Zapamiętajcie to. Kciukiem od strony największego palca, czyli można powiedzieć również kciuka. Kciuk na kciuk, chwytamy od dołu, przekładamy rękę i zapinamy o nasze przedramię. Tak jak w wcześniejszych technikach, tak? Klucz. W tym samym czasie wchodzimy na naszego przeciwnika, pilnujemy stóp, żeby nie poszło 50-50, czyli dźwignia na stopę z jego strony i dopychamy, tak? Też bardzo niewygodna dźwignia. No myślę, że ciężko z niej wyjść. Gość musiałby po pierwsze zmienić swoją pozycję, po drugie ogarniać. Zobaczcie, teraz zaserwuję wam technikę, jak wyeliminować jedną rękę naszego przeciwnika, jednocześnie udusić go jego własną ręką.
Jesteśmy w dosiadzie. I tu zaczyna się cała akcja. Naszym celem, po pierwsze, jest przerzucenie ręki przeciwnika tu. Ale oczywiście nie będziemy jej zabierać takim ruchem, nikt nam na to nie pozwoli, tak? Nasz przeciwnik będzie się szarpał, bił i tak dalej. Pierwsze co, przyklejamy się do naszego przeciwnika, głowa zostaje po tej stronie, z której będziemy wybierać rękę, tak? Czyli jesteśmy tutaj. Wkładamy rękę pod spód i teraz bardzo ważna rzecz. Malutkimi ruchami zyskujemy na macie czy na jakimś podłożu, ściągamy tą rękę w ten sposób, żeby spokojnie sobie doszła mniej więcej do tego momentu. Dalej poradzimy sobie dociągając głową, tak? Uwierzcie, sprawdźcie sobie w domu, że nawet jeśli osoba wie co zrobicie, tak? I będzie próbowała się szamotać, jesteśmy tu malutkimi ruchami, po troszeczkę, niech się męczy, niech traci energię. My sobie tą rękę z czasem dociągniemy tutaj za głowę, tak? I sprawdźcie to. Jesteśmy w tym momencie. Druga ręka przychodzi, ściąga sobie tą rękę i wchodzi pod spodem. Najważniejsze, żeby jego ręka była pod jego szyją. Może być też troszeczkę niżej, wtedy będzie dźwignia na staw barkowy. Ale ręka, która przeszła, chwyta się za biceps, tutaj, druga ręka na głowę, przytulamy się i dociągamy dźwignię, tak? Aż do momentu odpłynięcia. I ostatnia technika, jesteśmy w kasaketamie i teraz tak, będziemy chcieli zrobić dźwignię na karku. Myślę, że też bardzo fajna dźwignia i niezbyt trudna, więc tak, musimy iść biodrami jak najbliżej barku naszego przeciwnika i jeśli wyczajmy moment, że on chce się podnosić, tak, podnosi głowę, próbuje wstać, robić cokolwiek, szybkim ruchem, tak żeby nie mógł tego zrobić, czyli cały czas kontrolujemy rękę, wchodzimy tutaj i łapiemy za drugą rękę. Zobaczcie sobie. W ten sposób mamy tutaj dźwignię, trzymając za rękę, prostując się, dociągając, jego broda dochodzi do mostka, odcinając drogi oddechowe. Myślę, że też niezbyt trudne, możecie sobie w domu ogarnąć. Pamiętajcie, że w tym odcinku pokazałem Wam podstawowe techniki, bez wchodzenia w szczegóły, takie, które możecie sobie bez problemu przetrenować w domu, czy z kolegami. Jeśli chcecie więcej szczegółów i dowiedzieć się więcej o technikach, śledźcie nasz profil. Ale przede wszystkim zapiszcie się też do jakichś klubów sportów walki, tam nabierzecie więcej umiejętności, dzięki czemu będziecie dużo pewniejsi w swojej pracy. Śledźcie nas również na naszych profilach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. Trzymajcie się, cześć!